Cześć moi drodzy, z tej strony Krzemtech. Zapraszam Was na odcinek, gdzie przejdziemy przez proces aktualizacji Windowsa 10 na rzekomo niewspieranym sprzęcie, przez niewspieranym według Microsoftu, według dostępnej listy i według wymagań, które są narzucone, aby przejść na starszym komputerze z Windowsa 10 na 11. Rzekomo jest to niemożliwe, a z drugiej strony Microsoft informuje o zakończeniu wsparcia Windowsa 10, zdaje się, do października tego roku, 2025. Dlatego zapraszam Was na taki odcinek, gdzie przejdziemy cały proces od właśnie aktualizacji z Windowsa 10 na Windowsa 11. Przy okazji włączymy lokalne konto, nie będziemy się logować przez konto Microsoftu. I na koniec przejdziemy jeszcze przez proces debloatu Windowsa, pozbycia się niepotrzebnych, według oczywiście uznania, niepotrzebnych składników Windowsa, które obciążają ten system i sprawiają, że jest strasznym śmietnikiem i naprawdę spowalnia nawet szybkie maszyny. Jeszcze taki mały przerywnik. Film można obejrzeć z napisami w różnych wersjach językowych. Będzie mi jeszcze bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i dzięki temu zwiększycie widoczność tego filmu, bo algorytmy są bezlitosne. Ale przejdźmy już do rzeczy. Przed wami jest Windows 10, świeżutki, zainstalowany. Widać jeszcze Copilot i różne rzeczy się doinstalowały. Doinstalowały. To jest najnowsza 2024 pobrana. Właśnie, pobrana skąd? Dobrze. Jak widzicie, nawet przeglądarka nic nie było ruszane, więc właśnie musieliśmy przejść przez te wszystkie niepotrzebne rzeczy. Windowsa 10 czy 11 możemy pobrać albo oczywiście ze strony Microsoftu. Tak? I to jest przykład dla Windowsa 10, ale polecam też odwiedzić świetną stronę, która jest zbiorem oficjalnych obrazów Windowsa, tak jak widzicie. No, wszystkich wersji desktopowych, serwerowych, obrazy też Microsoft Office, jakieś wersje beta. Jak przewiniemy na dół strony, jest mnóstwo ciekawych artykułów, więc polecam też tą stronę. Ale to taki off-top. A teraz jeszcze zajmijmy się komputerem, na którym jesteśmy, czyli informacje o komputerze. Co możemy się tutaj dowiedzieć? Jesteśmy na platformie Intela z chipsetem X99, socket LGA 2011 wersja trzecia. 10 rdzeni, 20 wątków, najwydajniejszy potwór. Procesor za 8000 zł w momencie premiery. To był chyba 2017 rok. Albo 18. 32 GB. Mamy Windowsa 10 Pro w wersji 22H2, zainstalowany dosłownie dzisiaj. I kompilacja systemu, tak żeby było dokładnie wiadomo. Ja będę chciał go aktualizować do Windowsa 11. System jest aktywowany, mam do niego klucz. Także to są te rzeczy, które chciałem Wam pokazać. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Ale to na ten moment tak naprawdę nie jest aż tak istotne. Ale procesy, wątki, 151 procesów. Ok, czysty Windows 3,5 GB, Windows 10. No ale będziemy aktualizować do Windowsa 11, więc to nie jest aż tak istotne. No dobrze. Sprawdźmy tą zgodność naszego sprzętu, żebyśmy mogli zaktualizować go do Windowsa 11. Czyli tak, Windows 11, sprawdzenie zgodności. Dobrze. No to zdaje się, jest ten link. Albo i nie.
O, czytelnie jest tutaj, dobra. Czyli był to drugi link, jak sprawdzić, czy urządzenie spełnia wymagania. Dobrze, jesteśmy na oficjalnej stronie Microsoftu. A, to też co istotne, a nie zaznaczyłem. Będziemy szli najłatwiejszą metodą, najłatwiejszymi krokami dostępnymi bez jakiegoś hakowania, bez kombinowania. Będziemy używali narzędzia Microsoftu po to, żeby przejść przez ten proces. No dobrze, mamy na tej stronie aplikację, sprawdź kondycję komputera, tak? Dobrze, otwórzmy sobie ten plik i zainstalujmy tak naprawdę. Dla czytelności zminimalizujmy. Jest, od razu aplikacja się otworzyła. Sprowadzenie do systemu Windows 11. Sprawdźmy teraz, czy możemy tą aktualizację wykonać. No i nie możemy. Nie możemy. Sprawdź, czy możesz wykonać jakieś czynności, a jeśli nie będziesz otrzymywać aktualizację systemu Windows 10 do końca, dowiedz się więcej, dowiedz się więcej. Tu gdzieś było. O, no, dobrze mówiłem. System Windows 10 będzie wspierany do 14 października 2025 roku. No dobrze. No i według Microsoftu, mimo tej zachęty, mimo tego, że mam klucz, aktywowany Windows 10 Pro, 32 GB RAMu, jedną z najlepszych płyt głównych pod ten socket, 10-rdzeniowy procesor. Nie. No co, nie mamy włączonego Secure Boota, bezpieczny rozruch, nie mamy modułu TPM 2.0, już pomińmy opisywanie czym to jest, no i ten procesor, aż czerwony krzyżyk, procesor, nie da rady, nie da rady, no kurczę, dobrze. Trochę łza się wokół kręci, ale zostawmy na razie to okno i sobie zróbmy to, co zaplanowaliśmy, czyli zainstalujmy Windowsa 11, wbrew temu, co mówi nam sam Microsoft. Windows 11. Pobierz pierwszy link. Te linki wszystkie będę wrzucał do opisu filmu. Dobrze, my będziemy chcieli utworzyć sobie nośnik instalacyjny. Moglibyśmy użyć Rufusa. Moglibyśmy jeszcze inne narzędzia, które stworzą nam bootowalnego pendrive'a, ale no nie, no skorzystajmy z narzędzi Microsoftu. Tworzymy ten nośnik. Czyli pobiera nam się Media Creation Tool. Uruchommy go. No na razie sobie zamknijmy. Dobrze, dobrze. Zaakceptuj. W ogóle, jak się nam pobierze ten obraz, to sprawdzimy, czy Microsoft tym komunikatem z Health Checkera, PC Health Checkera, czy jak tam jego anglojęzyczna nazwa jest pełna, czy ten komunikat mówił prawdę. No to nie możemy nic wybrać, bo tak naprawdę od jakiegoś czasu Windows 11 jest już tylko w 64-bitowej wersji, więc zalecane ustawienia dla tego komputera. Utwórz dysk USB. A tak, właśnie, bo wspomniałem, że możemy używać Rufusa, możemy też używać, fajnie się korzysta, jeśli chodzi o bootowalne pendrive'y z Ventoya. Musimy sobie z tego pendrive'a sformatować, czyli zarządzanie komputerem. Dlatego w ten sposób, bo jedna partycja Ventoya nie będzie się chciała usunąć. Jej po prostu, pokażę wam. Jej po prostu... A nie, no są dwie partycje. No dobrze, ale i tak będzie stąd łatwiej. Czyli tak, usuwamy sobie, może zacznijmy od... A, no widzicie, no właśnie. To się robi tak. Tą zwykłą partycję Ventoya, gdzie się wrzuca dane, usuniemy voluminum. Jej już nie ma w widoku mój komputer. Ta jeszcze jest. No to tą po prostu sformatujemy. Sformatujmy ją. Ok, sformatowane. Widać, że jest sformatowane i teraz możemy ten wolumin usunąć. Dobrze. Teraz oczywiście, to tak, jeszcze raz to wyłączmy, ten kreator. Teraz oczywiście pendrive jest widoczny w ten sposób. Jest widoczny, ale nie jest dostępny, więc sformatujmy domyślnie jako ten system plików.
Dobrze. Ten komunikat mówi nam o tym, że pendrive jest już dostępny. Jest dostępny, to prawda. Pobrane. Media Creation Tool, jeszcze raz. To możemy zamknąć, to możemy zamknąć. OK. W momentach, kiedy proces pobierania, przygotowywania plików będzie miał miejsce, to ja oczywiście już nie będę opowiadał, będziemy słuchać jakiejś muzyki w tle. No i to jest chyba ten moment. No dobrze, instalator systemu Windows 11 pobrał nam już prawie wszystkie wymagane pliki. Czekamy, aż skończy pracę. Dobrze, dobrze, 99%, prawie to mamy. OK, jeszcze weryfikacja danych. Tworzenie nośnika. Czyli po prostu w tym momencie instalator wrzuca pobrane pliki na pendrive'a. Dobrze, tworzenie nośnika też dobiega końca. I zaraz będziemy mogli... Już możemy się dowiedzieć, czy faktycznie... Jak to jest z tym Windowsem? Jak to jest z tą aktualizacją? OK, to jeszcze raz. Dysk na PCI Express, na którym instalujemy system. Jakiś drugi dysk, który nazywamy magazynek, no i ten. Czyli pendrive, na którym mamy Windowsa 11. Dobrze, no spróbujmy zaktualizować nasz Windows 10 do wersji Windowsa 11. Nie zmieniajmy nic. Nie chcemy pomóc w ulepszaniu instalacji. Tacy będziemy. Kolejny etap. Instalator pobiera jakieś aktualizacje. No proszę, pozytywna wiadomość. Za chwilę wszystko będzie gotowe. Ale okazuje się, że nie, bo jeszcze musi być sprawdzony komputer. No i proszę. Jota w jotę. Ten sam komunikat, który mieliśmy wcześniej. Czyli brak modułu TPM 2.0. Nie mamy włączonego, czy też nie mamy włączonego. Komputer nie obsługuje Secure Boot. No i procesor, tak jest. Totalnie za słaby, nie daje rady. No i w tym momencie co? No, trzeba by było się poddać, tak? Dobrze, zamknijmy ten instalator. Tu miałem 2 razy włączony ten checker. No ale dobrze. I folder source, a w nim ten plik. Będziemy się do niego odwoływać i przez niego instalować, aktualizować Windowsa. Teraz tak, w polu wyszukiwania wpiszmy command line, wiersz poleceń. Uruchom jako administrator. To jest istotne. I musimy przejść na ten napęd, na ten dysk, gdzie mamy instalator, czyli dysk E. I przypominam ten plik. Kropek, jesteśmy. CD, czyli przejdź do katalogu. My chcemy przejść do katalogu source. Przeszliśmy. I odwołajmy się do tego pliku. Setup, prep, exe, slash, product, server. Teraz ktoś z was się spyta, Krzemtek, co ty robisz? Nie chcemy aktualizować naszego Windowsa 10 do wersji serwerowej. No i nie będziemy. Ale jak widzicie, cały czas wykorzystujemy to, co dał nam Microsoft. Proszę. Włączył się, ale instalator Windowsa Server. Kurczę, co to będzie? Dobrze, spróbujmy. Również w pierwszym kroku, bo tam mogliśmy wybrać punkty, gdzie nie pobieramy żadnych aktualizacji. Również w tym miejscu zostawiliśmy standardowe ustawienia. Mamy umowę licencyjną. Dobrze, przeczytaliśmy. Nie będę zachowywał niczego, tym bardziej, że to jest czysta instalacja Windowsa 10. No i instalator w tym momencie
Tak jak poprzednio, chociaż wydaje mi się, że ten prog wyglądał inaczej, sprawdzę aktualizacje możliwe do pobrania. Przed instalacją, przed aktualizacją. Sprawdzamy, czy wszystko gotowe do instalacji. Czekaj. Dobrze, poczekamy. No proszę, tamten instalator nie sprawdzał wolnego miejsca, a przynajmniej o tym nie mówił. No i proszę. Gotowy do instalacji. Podsumowanie wybranych opcji. Instalacja Windowsa 11 Pro. Dlaczego? Bo mamy Windowsa 10 Pro. Nie zachowujemy niczego. Widzicie to? Ten katalog, ten plik. Wejście na odpowiedni dysk. Nośnik, pendrive. Katalog, ten sam plik. Z tym parametrem, z tą opcją. Dobrze, zobaczmy, co będzie dalej. A może faktycznie nam zainstaluje się jakiś Windows Server. Dobrze, instalator kończy pomału pracę. Informuje nas o tym, że komputer za chwilę zostanie uruchomiony ponownie. I naszym oczom ukazuje się, że system, serwer, instalacja Windowsa, serwer nie powiodła się. Jest to bójda na resorach, którą spokojnie obejdziemy. Nie można uruchomić instalatora. Dobrze, to już też nie jest takie straszne. Nie będziemy go zamykać z Task Managera, po prostu uruchommy system ponownie. Dobrze, system uruchamia się ponownie. Bardzo długo trwał ten moment do restartu fizycznego. Zakładam, że to, co zrobiliśmy, wymusiło na jakieś przetworzenie jakichś plików. No ale dobrze, ok. Czyli jeszcze raz. Mamy ten sam komputer. Możecie śledzić czas, że tu nie są żadne jakieś triki rozpowszechniane. Ten sam komputer, ten sam Windows, ciągle Windows 10. Dobrze. O, jeszcze Copilot nam się w usłudze Microsoft 365 chce włączyć. Dobrze, nie chcemy. Nie chcemy, żebyś się konfigurował. Czyli jeszcze raz. Ten sam nośnik. Wiersz poleceń. Przechodzimy na dysk E, do folderu Sources i uruchamiamy. Oczywiście, jak nie zrobimy literówki. Tą samą, składnie ta sama komenda. Tym razem instalator uruchamia się jakoś dłużej. No dobrze. Gdzieś już to widzieliśmy, tak? To, o czym mówiłem, te opcje, których nie zmieniałem, to są te opcje. Chcę nadal, żeby pobierał aktualizację. Pytanie, czy on je skeszował, czy będzie pobierał ponownie i będziemy musieli czekać. No ale zobaczmy. Jest obiecujący komunikat, za chwilę wszystko będzie gotowe. Sprawdzenie komputera. Umowa licencyjna, którą oczywiście przeczytaliśmy. No dobrze, to może tym razem zostawmy, to nie powinno mieć znaczenia, ale zachowaj pliki i inne ustawienia. Nie chcemy zachowywać, dobrze. Czyli przynajmniej na tym etapie wiemy, że instalator nie skeszował sobie tych rzeczy, nie zapisał na pendrive bądź na dysku. Dobrze, mamy dość dobrą wiadomość, że jest instalator gotowy. Ok. Aby kontynuować konfigurowanie urządzenia, musisz mieć połączenie z internetem. Połączenie z internetem jest. Chociażby z tego względu, że jak wyciągnę kabel ethernetowy
Tym razem sieć połączono. Kontynuujemy. Oczywiście to nie był konieczny krok. Instalacja poszłaby dalej bez tego, z tym błędnym komunikatem o sieci. I to jest bardzo istotny moment instalacji. To jest druga rzecz, którą w tym filmie chcę wam pokazać, czyli poza możliwością instalacji, aktualizacji Windowsa 10 do Windowsa 11 i pominięciem tych wymagań w bardzo prosty sposób, drugą istotną rzeczą jest konto lokalne. Nie konto Microsoftu, przez które będziemy logować się do komputera, tylko przez konto lokalne. I tutaj też jest kilka sposobów, ale chciałem pokazać wam ten najprostszy, ponieważ co my tutaj mamy? Mamy dwie opcje wyboru. Skonfiguruj ten komputer, tak? Tą jednostkę do użytku osobistego, albo na potrzeby służbowe. No, intuicyjnie komputer prywatny do grania, pracy, przeglądania internetu wypadałoby wybrać tą pierwszą opcję, tak? Ale jeśli ją wybierzemy, to instalator systemu zmusi nas, a przynajmniej będzie próbował, do zalogowania się przy użyciu konta Microsoftu. Nie mamy możliwości pominięcia tego. Tak jak powiedziałem, jest kilka sposobów, no ale my tego robić nie będziemy, więc cofamy się do tego okna. Wybieramy skonfiguruj na potrzeby służbowe. No, wydaje się, że znowu zmusza nas instalator, żeby jednak logować się przez konto Microsoftu. Ale tym razem w opcjach logowania mamy zamiast tego dołącz do domeny. Innymi słowy, stwórz konto lokalne. Wprowadź imię. Hasło pomijamy. I tutaj standardowo seria pytań o lokalizację, o dane przesyłane w tle, o jakieś odręczne pisanie i różne inne rzeczy, których nie potrzebujemy do szczęścia. No i proszę, udało się. Zmieńmy rozdzielczość najpierw, bo prawdopodobnie jeszcze wszystkie aktualizacje się nie dograły. Druga sprawa, że obraz zgrywam przez zewnętrzną kartę do przechwytywania obrazu. Stąd też nie zmienimy odświeżania i innych parametrów. Tutaj jesteśmy trochę ograniczeni możliwościami tej karty, no ale dobra. Monitor Full HD, mamy taką samą rozdzielczość. Dobrze. Zobaczmy informacje o komputerze. Czyli tak, mamy ten sam procesor, no ta sama jednostka jakby nie było, ale już Windows 11 Pro w wersji 24H2 zainstalowana jakby nie było dzisiaj i kompilacja. Czyli udało się. Drugie, to co też w międzyczasie, w czasie instalacji pokazywałem, czyli mamy konto lokalne, konto administrator. Mamy oczywiście możliwość zmiany tego konta do logowania się, zmiany sposobu logowania i zmiany z konta właśnie na konto Microsoftu, ale jakby nie było, takie konto daje nam więcej możliwości i jesteśmy troszeczkę mniej szpiegowani. A propos, to co chciałem wam wcześniej pokazać, ale nie miało to sensu podczas przebywania na Windowsie 10, to, że mamy czysty system. Ok, tutaj dowód na to, że jest 10 rdzeni, 20 wątków. Ale mamy 147 procesów. No, pamięci RAM nie jest ok, aż tak dużo zajęte. I to jest trzecia rzecz, bardzo fajna, którą chciałem wam pokazać, a mianowicie, jeśli chcielibyśmy sprawić, aby nasz system był o wiele wydajniejszy do grania, o wiele szybszy i na którym by uruchamiało się mniej rzeczy w tle, to no tak jak widzicie, nowy system, nie ma innej przeglądarki, jedyna słuszna, oczywiście żartuję. Dobrze, jesteśmy tutaj, wpiszmy hasło, jakim jest Unhens.
by memory i zobaczmy, czy to znajdziemy. I tak, to jest autor pewnego narzędzia, które zaraz uruchomimy i zobaczycie, jakie ono jest wygodne. Dobrze, szukałem instrukcji. Przede wszystkim musimy uruchomić PowerShella w trybie administratora. Po drugie, ten krok jest tutaj. Pozwolimy po prostu na troszeczkę więcej. No właśnie, szukałem tego. I okej, mamy piękne powitanie. WinHense. Welcome to WinHense. I opis, co to narzędzie, tak w skrócie, będzie robić. Okej. Ponowne przywitanie, informacja o tym, że kopia rejestru została utworzona i widzimy tą ścieżkę. Logi także z działania programu zostały utworzone. Bardzo fajnie. No i mamy program, ale zanim zacznę wam o nim opowiadać, to zobaczmy jeszcze na jedną rzecz. Copilot, jakaś Microsoftowa apka. W ogóle zobaczcie, ile tego jest. Centrum opinii, Copilot, Game Bar, Office, Microsoft Edge, Newsy, Microsoft Teams, To Do. No, mnóstwo rzeczy, już pomijając te wszystkie jakieś powiadomienia, jakieś różne rzeczy, których nie chcemy. OneDrive, ja na przykład nie chcę OneDrive'a. No i dobrze, i to jest właśnie to. Omówmy teraz to narzędzie. Może trochę sobie zminimalizujmy, ale coś się doinstalowało w tle i właśnie to jest też rzecz, która mi się nie podoba, ponieważ Windows sam sobie rzepkę skrobie. Przede wszystkim motyw dark i jasny. I istotne jest to, co widzimy tutaj. Czyli za pomocą tego narzędzia możemy usunąć niechciane rzeczy. Bo na przykład nie chcę alarmów i zegara. No, prawdopodobnie to nie wiem nawet, co to jest, gdzie to działa i gdzie to przeszkadza. Ale no Microsoft Edge też nie chcę, mimo wszystko. Chciałbym zostawić OpenSSH klienta. Nie wiem do końca, czym jest Power Automate, też bym zostawił. Windows Media Player, no dobrze, niech zostanie. Ale zobaczcie, Bing, Copilot, Microsoft Store też niech zostanie. Notepad, no ja chcę, żeby został. Porysować w Paincie też jest bardzo fajnie. PowerShell, Terminal, Xbox, to bym zostawił, ale jakaś kolekcja czegoś tam. Kalkulator też bym zostawił, ale DevHome, Internet Explorer, Teamsy, nie chcę Teamsów. PhoneLink, to bym zostawił. Rejestrator dźwięku, To Do, nie chcę. Kamera, nie wiem co to jest kamera, ale dobra, powiedzmy, że zostawiam. OneDrive, Photos, to jest prawdopodobnie co, ta aplikacja z Microsoft, ta bazowa Windowsowa, która otwiera zdjęcia? No dobra, niech zostanie. Recall, zobaczcie, w Windowsie 11, w tej najnowszej aktualizacji z grudnia, przynajmniej tej aktualizacji, a teraz jest jeszcze chyba marcowa, Microsoft narzucił nam pewną funkcję, którą można by porównać ze snapshotami, z rzutami, która robi nam migawkę systemu, przy tym screeny, podobno też nie ma, bądź przynajmniej ta funkcja nie miała na początku żadnego ograniczenia i robiła też screeny, jak robiliście przelewy. Wszystko było, o wszystkim dowiadywał się Microsoft, mógł wam zajrzeć na konto i po to tylko, żebyście oczywiście mogli skorzystać z tej funkcji i poprzez obrazki odnieść się do tego, co robiliście na komputerze. Już indeksowanie plików nie wystarczy, tak? Usuwamy. Steps Recorder. Usuwamy. Wszystko usuwamy. Dobrze. Aha, zanim do tego przejdziemy, to nam nie ucieknie. Ja chcę, żeby wszystkie restrykcje i potwierdzenia wymagające usunięcia czegoś były w jak najmniejszym stopniu, czyli tutaj możemy sobie to zmienić. Okej, to nam zostało. No i usuwamy. Informacja o usunięciu Microsoft Edge. Startuje. Usuwacz Microsoft Edge wystartował. No i komunikat o pozytywnym usunięciu tej przeglądarki Microsoft OneDrive. I tak samo w tej sekcji widzimy aktualny status akcji, która jest wykonywana.
Okej. OneDrive został usunięty. Alarmy, Bing Search, Clipchamp. I ostatecznie dostajemy potwierdzenie, że wszystkie wybrane elementy, które zaznaczyliśmy do usunięcia, zostały usunięte. Pod profilem został stworzony profil w Task Schedulerze, który będzie uniemożliwiał w przypadku kolejnych aktualizacji do Windowsa zainstalowanie tych rzeczy. Dobrze, dzięki, klikamy OK. Ja w tym momencie restartuję komputer. A może jeszcze zanim zrestartuję, to istotna sprawa. W sekcji About jest bardzo istotny i wygodny przycisk, tworzący nam skrót do tego programu na pulpicie, żebyśmy nie musieli jeszcze raz wyszukiwać tego projektu na GitHubie i uruchamiać PowerShella w tych krokach, które widzieliście wcześniej. Dobrze, zrestartujmy komputer. Dobrze, system nam się uruchomił ponownie. Widzę, że po Microsoft Edge'u została jakaś pusta ikonka. Zobaczmy kontrolnie, co się zmieniło tutaj. No i jest już tak w miarę klarownie. Czysto, pozbyliśmy się części niepotrzebnych rzeczy. A co nam zgłasza menadżer zadań? No, procesowo jakieś 20 mniej. Zawsze to 20 mniej. Wiadomo, ta liczba, jak widzicie, się zmienia, ten system się ciągle uruchamia. Ale jednak to nie jest około 150, a około 125. Dobrze. Kolejna rzecz to ponowne uruchomienie tego programu, tego toola, WinHands, który nas wita i informuje w różnych komunikatach, co się będzie działo. Czekamy, aż się wczyta. Znowu informacja o utworzeniu kopii rejestru. Bardzo pomocne i logów. No i zobaczcie, zostało tylko te narzędzia, te aplikacje, które zostawiliśmy. Te na czerwono mają status not installed. Ok, super. Aha, jeszcze tutaj istotna sekcja związana z UniGet UI, czyli takim, brakuje mi odpowiedniego słowa, ale takim narzędziem, które sprawdza nam zainstalowane paczki, uaktualnia je. Taki menadżer paczek aktualizacji do zainstalowanych narzędzi i między innymi można też utworzyć za jego pomocą plik, który przy instalacji, w którym będą wymienione narzędzia, które mamy obecnie na systemie przed instalacją i przy instalacji nowego systemu możemy za jednym zamachem wszystkie te interesujące nas rzeczy doinstalować do czystego systemu. Microsoft Store, który też na przykład mogliśmy tu usunąć, a tu możemy go przywrócić. Różne przeglądarki, no to co widzicie. Istotna jest ta sekcja. Po wszystkim włączymy sobie dla pewności Windows Security Defaults. Nie jestem pewien, czy to jest teraz włączone, także po wszystkim sobie to włączymy. A poniżej widzicie kilka kategorii, a w nich opis bardzo dokładny tego, co się dzieje, kiedy wyłączymy te rzeczy. Czyli na przykład z tej sekcji możemy usunąć sobie Cortanę, rozpoznawanie mowy, telemetrię, no mnóstwo rzeczy, które gdzieś działa w tle i nas stalkuje. Albo tutaj włączenie Game Mode, mnóstwo rzeczy związanych z grami, zwiększenie responsywności aplikacji, zwiększenie priorytetu CPU i GPU dla gier, inny scheduler dla gier, niesamowite, albo opcje związane z aktualizacjami, żeby same po prostu tak się nie narzucały, albo opcje związane z zasilaniem. Na przykład to jest istotne, Ultimate Power Plan. Ja zaznaczę te wszystkie opcje i je włączę. I tak jak komunikat mówił, zmiany wejdą w życie po restarcie. Ok, system nam się uruchomił ponownie. Kontrolnie zobaczmy, czy coś się zmieniło w menadżerze zadań pod względem ilości procesów. No i zobaczcie, znowu troszeczkę mniej. Już nie okolice 125 procesów, a nawet blisko 110. No powiedzmy, że
Ta liczba skacze, 112, 111, no dobrze, blisko 110. I ostatnia rzecz, do której wykorzystamy ten tool. I tutaj zalecam po prostu czytanie tych opcji, które on będzie modyfikował. Które on będzie modyfikował, to Customize. Mamy tak, Taskbar. I znowu opis rzeczy, które się zmieniają. Start menu, tak samo. Zobaczcie tutaj, w eksploratorze. Zobaczcie na pierwszą opcję, która jest wymieniona. Zobaczcie, co widnieje w opcji eksploratora. Ile rzeczy. Notyfikacje. Sound, to jest ciekawa jakaś, ciekawie brzmiąca opcja. No dobrze. Ja testowo, a raczej po tym, co się już zapoznałem z tym toolem, nie stwarzam problemów, zaznaczam wszystkie opcje. Tak samo apply. I również zmiany przyniosą efekt po restarcie komputera, więc zrestartujmy. Zobaczcie jeszcze przed restartem, co się stało. To nie wygląda już jak Windows 11 pod względem paska zadań. Ustawienie paska zadań, jeszcze tylko to na przykład można zmienić, pole wyszukiwania, ja chcę, żeby było pole wyszukiwania. A tak poza tym, mega. Dobrze, restartujmy. To, co chciałem powiedzieć. Przede wszystkim autor memory zaznacza, że zaleca się użycie tego toola po instalacji właśnie Windowsa, kiedy on jest czysty, nieruszony, bez sterowników, bez mnóstwa po prostu zależności. Przetestowałem to na mojej platformie testowej, którą znacie z filmów dostępnych na kanale, i na systemie, w Windowsie 11, na systemie, który 2,5 roku albo 3 lata jest na chodzie, jest tam mnóstwo rzeczy, mnóstwo śmieci, jest, no okej. A jednak, użyłem tego narzędzia, wszystkie te rzeczy, które były tutaj wymienione, pokazane, i tak naprawdę to narzędzie nie spowodowało żadnego crasha. Może poza zewnętrznymi aplikacjami do mojej myszki, do Razera Viper Ultimate, które nie są tak naprawdę mi w żaden sposób potrzebne do szczęścia. Także tak, jakieś błędy można napotkać, dlatego autor tego narzędzia zaznacza, że warto, jeśli już je używać, właśnie to na początku, kiedy nie mamy doinstalowanych różnych rzeczy. Dobrze, słuchajcie, to wszystko, co wam chciałem pokazać. Wszystko związane z aktualizacją Windowsa, z utworzeniem konta lokalnego. Jeszcze raz, informacje o komputerze. Mamy konto lokalne, ten sam komputer, Windows 11 Pro. Także to druga sprawa, która troszeczkę nam pomaga właśnie w tym, żeby Microsoft nie szpiegował nas tak. Żeby tyle narzędzi różnych w tle nie chodziło, żebyśmy mieli trochę więcej możliwości. A dodatkowo dzięki temu narzędziu WinHense możemy sprawić, że nasz system naprawdę będzie działał o wiele szybciej. To już testowałem też na drugiej maszynie. Po zastosowaniu, tak jak powiedziałem, trochę ryzykowny krok tego narzędzia już w systemie, który długo pracował. Mimo wszystko czuć większą responsywność. Mój internet radiowy, zdaje się, przyspieszył, chociaż troszeczkę. A w grach kompetytywnych, w grach online też czuć większą responsywność. Także niesamowita sprawa. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten proces, przez który przeszliśmy, pomoże wam w waszej aktualizacji Windowsa 10 do 11. Dzięki, do zobaczenia, cześć!